co to był za rok? W dwóch polskich miastach zakończyły się ogromne projekty transportowe, ale najlepsze dopiero przed nami. Zapraszam Was do oglądania. W styczniu otwarto największą inwestycję tramwajową tego roku, czyli bydgoski tramwaj na Fordon. Osiedle, na którym mieszka co 5. mieszkaniec z Bydgoszczy. Trasa ma prawie 10 km, 3 pętle i zaplecze techniczne na jej końcu. W sumie pozwoliło to powiększyć bydgoską sieć tramwajową aż o 1/3. Kupiono też 12 nowych składów i chyba nikogo nie zdziwi, że pochodzą one z miejscowej Pesy. Więcej o tej trasie mam nadzieję, że uda nam się powiedzieć dopiero w nowym roku. Czyli 2017, który już w sumie mamy. Na kolei otwarto taki dworzec, który kosztował 1,8 mld złotych. Zwie on się Łódź Fabryczna. Ale o czym mogliście się już przekonać w jednym z ostatnich materiałów, to nie sam dworzec, ale też 5-kilometrowa trasa linii kolejowej z Łodzi Widzew do Łodzi Fabrycznej. Częściowo ukryta pod ziemią. Zresztą. Na chwilę obecną ciężko obiektywnie oceniać tę inwestycję, która ma być większą całością, w której skład wejdzie też tunel średnicowy pod Łodzią, szumnie nazywany minimetrem. Dzięki tunelowi stacja czołowa Fabryczna przejdzie do przeszłości, a do centrum Łodzi będzie można też dojechać koleją aglomeracyjną z wielu kierunków. Tak sprawne jak nigdy dotąd będzie też trasowanie połączeń międzymiastowych przejeżdżających przez Łódź. Jak już wspominałem, więcej o dworcu i jego otoczeniu zobaczycie w materiale sprzed kilku tygodni. No dobrze, to największe zakończone inwestycje mamy za sobą, teraz trzeba przejść do tego, co się dopiero rozpoczyna. Dla Warszawy z pewnością najważniejsza jest rozbudowa drugiej linii metra, która rozpoczęła się na dobre. Po stronie wschodniej pracę rozpoczęto w kwietniu, a po stronie zachodniej w listopadzie. Łącznie oba odcinki będą miały 6,6 km długości, powstanie na nich 6 stacji i całość kosztować będzie 2,2 miliarda złotych. Ten etap rozbudowy ma zakończyć się w 2019 roku, ale to nie jedyne inwestycje metra. Obecnie w rozbudowie jest stacja techniczno-postojowa na Kabatach, powstaje tam mała elektrowozownia na 14 składów metra, a także planowany jest zakup 59 nowych pociągów. Mają one zapewnić obsługę przedłużonej drugiej linii metra, a także pozwolić zastąpić wszystkie rosyjskie składy na pierwszej linii. Tymczasem w 2016 roku PESA otrzymała grant badawczo-rozwojowy na budowę własnego pociągu metra. Ciekawe, czy składy z Bydgoszczy zobaczymy nie tylko na warszawskich szynach tramwajowych, ale też w metrze? W 2016 roku ten polski autobus zwyciężył prestiżowy europejski konkurs na autobus roku. Statuetkę Bus of the Year 2017 zdobył Solaris, który wystartował z tym 12-metrowym autobusem elektrycznym. W pojeździe zastosowano 2 systemy ładowania, poprzez pantograf oraz wtyczkę. Oprócz producenta z Bolechowa w konkursie wzięły udział autobusy 4 innych producentów: Ebasco, Irizar, Van Hool i Mercedes. A nad wyborem najlepszego autobusu pracowało jury złożone z 20 osób. To pierwsza tego typu statuetka przyznana polskiemu producentowi i jednocześnie po raz pierwszy zwyciężył autobus zasilany z baterii. W mojej ocenie to tylko oznacza, jak bardzo istotna staje się ta technologia. Naprzeciw temu rozwijającemu się trendowi ma też wyjść polska gospodarka z rządowym planem rozwoju elektromobilności. Nowy tramwaj poproszę, ale jaki? No najlepiej taki niskopodłogowy, klimatyzowany i żeby jeszcze tak przejechał kilka kilometrów bez zasilania z sieci trakcyjnej. W ten sposób rozpisać swoje przetargi będzie mogło większość operatorów sieci tramwajowych w Polsce.
a worek zamówień na nowe tramwaje zaczyna się dopiero rozsypywać, co zobaczycie na tabeli gdzieś tutaj pojawi się na ekranie. A to oznacza, że na wszystkich polskich sieciach tramwajowych mają pojawić się nowe tramwaje. Najskromniejsze środki planuje przeznaczyć Elbląg, a najbardziej obfite Warszawa. W obecnym wariancie maksymalnym będzie to oznaczać dostawę ponad 600 nowych tramwajów i nawet 5 miliardów złotych wydanych do 2021 roku. Ale u przewoźników pojawi się dużo więcej nowych autobusów, które zastąpią rzecz jasna konstrukcje już nie przystające do naszych czasów. Będą to pojazdy obecnie w niepoliczalnej liczbie w przypadku autobusów z silnikiem diesla. W 2016 roku przewoźnicy chętniej też zamawiali autobusy hybrydowe, a czekamy też na nowe autobusy elektryczne. Ich łączna liczba do końca 2017 roku ma wzrosnąć aż 4-krotnie. Tymczasem pod koniec 2016 roku kolejna polska sieć komunikacyjna pożegnała legendarne Ikarusy. Na ich wycofanie zdecydował się katowicki PKM. PKM to prawie jak CKM. Ale taki nieśmieszny żart. Za moimi plecami zobaczycie też prototyp autobusu autonomicznego Mercedesa, który zaprezentowano w 2016 roku. To ten tutaj pojazd, jego prototyp zrobił furorę w Hanowerze i jest obecnie testowany w Holandii. Ostatni rok to też wzrost naszej świadomości o smogu występującym w polskich miastach. Pojawiło się sporo publikacji w mediach i poznaliśmy też raport Światowej Organizacji Zdrowia, którego czołówka najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie była niestety zdominowana przez nasze miasta. Największy problem dotyczy południowej części kraju, w szczególności Małopolski i Śląska. Tutaj normy średnioroczne były przekroczone nawet 4-krotnie, a średniorocznie ponad 2,5-krotnie przekroczone są normy w aglomeracji warszawskiej. I tutaj w przypadku Warszawy za przyczynę smogu w 2/3 podaje się zanieczyszczenia komunikacyjne. Kraków w ramach walki ze smogiem proponuje bezpłatną komunikację dla właścicieli samochodów, a w Warszawie po raz pierwszy w historii ogłoszono alarm smogowy 15 grudnia, gdy wprowadzono bezpłatną komunikację miejską dla wszystkich. Dla mnie takie działanie jest czysto symboliczne. Wiadomo, że nagle tłumy nie przerzucą się do środków komunikacji miejskiej, bo to nie jest wystarczająca zachęta, ale najważniejsze, że władze stolicy zaczęły zauważać problem, o którym lokalne społeczności alarmują od kilku lat. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Rowery publiczne na stałe wpisały się w krajobraz polskich miast. W zeszłym roku działało 19 systemów tego typu. Wśród nich był też system w Łodzi, który od razu stał się drugim największym systemem w Polsce z ponad 100 stacji i 1000 rowerów do wypożyczenia. Inne systemy będą też rozbudowywane i pojawią się ich nowe generacje. W Krakowie na przykład za dodatkową opłatą będzie można jednoślad zostawić w dowolnym, ale legalnym miejscu postojowym, a w Warszawie przybędą nowe stacje, a także flota rowerów zostanie rozszerzona, m.in. o rowery elektryczne. Nowością minionego roku było też uruchomienie pierwszych systemów carsharingu w Polsce. Taki system pojawił się już w Krakowie, w Warszawie w trochę bardziej zamkniętej formie, a do jego uruchomienia przygotowuje się też Wrocław. Generalnie idea jest taka, że wypożyczamy samochód na ulicy, jedziemy tam, gdzie mamy potrzebę, zostawiamy go i nie musi on bezczynnie stać przez 8 godzin na przykład naszej pracy, ale ktoś inny może go wykorzystać do swoich potrzeb. W ten sposób uwalniamy część miejsc postojowych i zapewniamy możliwość skorzystania z nich większej liczbie ludzi. Czy można więc to uznać za konkurencję, a może suplement zrównoważonego transportu w miastach? Będzie trzeba to sprawdzić. Polski system transportowy stanął też w minionym roku przed niespotykanym wyzwaniem. Na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa przyjechało ponad 2 miliony ludzi, a wcześniej uczestniczyli oni w dniach w diecezjach w całej Polsce. Było to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, w którym wzięły udział praktycznie wszystkie gałęzie transportu. Największe wyzwanie stało chyba przed koleją w czasie kulminacji wyjazdów 31 lipca i 1 sierpnia. Łącznie z krakowskich dworców odjechało wtedy 1600 pociągów. Ich ruch koordynował działający całodobowo specjalny sztab kolejowy. Muszę przyznać, że całe wydarzenie przebiegło nadzwyczaj bezpiecznie. A teraz chwila na moje małe sukcesy zeszłego roku.
Obroniłem pracę magisterską na Wydziale Transportu PW. Być może warto kiedyś o tym przygotować jakiś materiał, czego się można spodziewać po takich studiach. Przekroczyliśmy też barierę 1 000 000 wyświetleń na kanale i wiązało się to z 34 wyzwaniami, jakimi było przygotowanie każdego z filmów. Zakończyliśmy serię z Czech, poznaliśmy trójmiejskie sieci transportowe, przejechaliśmy się Vetuvilo, Dartem, Flirtem, zobaczyliśmy też nowe pojazdy i technologie, prezentowane na największych branżowych targach w Europie Innotrans. W sumie chyba całkiem sporo się działo. Udało się. Ale ostatni rok to też był okres przygotowań do realizacji dużych inwestycji transportowych. PKP ogłosiło już przetarg na wspomniany wcześniej tunel średnicowy w Łodzi, a także, chyba istotny przetarg, na budowę systemu ETCS dla prawie 1000 km linii kolejowych. System ten ma pozwolić prowadzić ruch pociągów z krótszymi czasami następstwa i prędkościami ponad 160 km na godzinę. Modernizowanych będzie też wiele kilometrów linii kolejowych, np. linia kolejowa nr 7 pomiędzy Otwockiem a Lublinem. A w Krakowie trwa budowa kolei aglomeracyjnej, powstają kolejne analizy budowy metra, a także na pewno rozwijana będzie sieć tramwajowa. To ostatnie będzie rozwijane nie tylko w Krakowie, ale w wielu miastach Polski, ale wygląda na to, że po Olsztynie już żadne inne polskie miasto nie zdecyduje się na budowę nowej sieci tramwajowej od podstaw. W obecnej sytuacji ekonomicznej kraju i miast brakuje chyba jednak na to środków. Jeśli chodzi o inwestycje transportowe, 2016 rok zaliczyłbym do lat przejściowych. Nie mieliśmy takiej kumulacji inwestycji jak w poprzednich latach, dowiedzieliśmy się też dużo więcej o przyszłych planach, a część inwestycji już się rozpoczęła. Przed nami jednak zdecydowanie więcej. A przejścia zawsze prowadzą z jednego miejsca do drugiego. Zobaczymy więc, gdzie znajdziemy się za rok. Do zobaczenia! Koniec końców. Wow, ale jasno się zrobiło. Raz czerwony, raz niebieski, ale co tam? Dobra, lecimy z kokosami dalej. Bla bla. Tymczasem pod koniec 2016 roku kolejne W obecnej sytuacji ekonomicznej kraju i miast brakuje chyba jednak na to środków. I lewackiej propagandy.